Dzień dobry, ja jestem Nervarien i dzisiaj oglądamy film od League of Legends. Znowu jakieś tutaj update'y robią, jakieś pewnie plany nam pokażą. Z bohaterowie, fabuła i nie tylko. Już się dowiedziałem, że o Skarnerze coś ma być, ale reszta nie mam pojęcia, co będzie się działo, więc zobaczymy, co nasi ulubieni rioterzy nam tutaj pokażą. Co nam powiedzą. Dajcie kciuka, dajcie suba, życzę miłego oglądania. Lecimy. I'm Andre, also known as Medla. I'm Jeremy, aka Riot Brightman. Today we'll be joined by two guests, Lexi, Riot Lexical Gao, our Champions team lead, who's going to talk more about Champions. Kierowniczka, o proszę. Laura Poison Pixie Dion. Dwie kierowniczki. Who's going to talk a bit about our Kierowniczka i szefowa, o kurde, dobra. approach to the lore of Runeterra as a whole. Then we'll be back to talk about language select, quick play, and a few other things. All right, No dobra. let's hand things over to Riot Lexical for an update on Champions. Hi everyone, I'm Lexi A ona była już chyba. Kojarzę tę twarz. Gao, the Champions team lead. Since we last talked, both Nefiri and Briar have joined the Rift with vicious bites and a hangry attitude. Next up, we'll be releasing our new artistic mid laner, Hui. Hueya? Trochę jak Huawei. Brzmi. Huey. Czy Hueya. Okej. Ciekawa nazwa. Hui's mastery of his craft gives him the tools needed to bring his Him, czyli chłop. Okej. Były dwie babki już były, nie? Dobrze. Artystyczne wizje. artistic visions to life. He owes much of his skills to his previous masters, but after time and exploration, he has transcended their skill and created his own unique style. While Hui comes prepared with what he wants to paint, his extensive palette of possibilities leaves room to learn, experiment, and master. After Hui paints a masterpiece on the Rift, we'll be turning to a new creature champion. Though this one's a bit cuter than Creature, czyli potem będzie Creature Champion jakiś znowu. Okej. Bohater, który będzie jakiś taki artystyczny. No ciekawe. Nefiri. Our new creature, though cute and small, is smoldering with power, and he'll be sauntering onto the Rift with all the pomp and circumstance that befit a royal of his status. Further out, we have a Okay. Vastayan solo laner from a forest village with the ability to see what others easily overlook. Okay, that's it for new champions. Okej, no dalej konkrety. Ale ciekawe, czy to będą w tym roku jeszcze? Chyba jeszcze jedna postać ma być w tym roku, tak? Wydaje mi się, że jedna. Albo dwie może? Trochę nie powiedziała, kiedy mają wyjść. Now on to everyone's favorite Oh. scorpion. The Skarnera team has been hard Okej. Wygląda jak jakiś Bionicle trochę, nie? No spoko. Ładnie, ładnie. at work on the Astrology Defender. They've been thinking about everything from how many lakes Skarner should have, Ty, ma teraz takie 3 kolce. Okej. the answer is 6, to how he would look scuttling around a wall, and even how his tail can pick up and throw a massive boulder. You know, the usual O! Kamykiem będzie rzucał? Jak gnar. can pick up and throw a massive boulder. Nice. The usual stuff. The team wrote a lot in today's Champions roadmap that cover his new gameplay and how it has impacted other areas of the design. That's it from the Champions team for Ale now. kiedy będą te postacie? Kurczę, nie dali żadnych miesięcy czy coś? We'll be back in January with more to share about 2024. No Okay, dobra. it's been a little while since we spoke Spoko. Chyba fajny na razie zapowiedzi. Podoba mi się. Ale Skarner ma być dopiero po nowym roku, prawda? about League's lore. For a long time, League and associated experiences like short stories were our only way to tell stories in Runeterra. Nowadays, though, that's no longer the case. So we want to talk a bit about how we're updating our approach to the No to gadałem z Marwekiem, gadałem o tym, że właśnie, kurczę, o wiele więcej lorowego dzieje się aktualnie w TFT i w Legends of Runeterra, w tej karciance. Że tam bardziej właśnie są historie opowiadane, a mało jest właśnie tych historii w LoLu, przemycanych. I trochę nad tym ubolewa Marwek. Więc mam nadzieję, że coś może się zmieni w tym kierunku. lore, and then talk through some upcoming examples of how that will be reflected in League and in other places. Oh. To start with, we're going to pass things over to Laura DeYoung. Hi all, it's been a while.
For some background, I'm Laura, a former art director on League, and nowadays I'm working as the head of IP Tą panią pierwszy raz widzę. Creative, which is a group planning how we evolve the League universes across all of our experiences. As Andre talked about earlier this year, over the years we've introduced inconsistencies that have woven their way into the storytelling and the world building of Runeterra. Some good examples are how Hextech was invented, and Yorick feeling just MIA during the Sentinels of Light event. Going forward, we don't believe that's the right approach, because that kind of fragmentation makes the world feel less believable, and it just undercuts meaningful character development. Okej, no czyli zdają sobie sprawę, że mogliby pewne rzeczy lepiej zrobić. Ma rację. And frankly, it makes it hard for all of you to feel like you can really invest deeply in a story, knowing it might not be honored in future storytelling. So going forward, from today, all new storytelling is going to be part of one shared canon, rather than a jumble of different experiences that are similar but inconsistent. Okej. And our goal is to ensure that major events in our stories, as well as the essence of what makes a champion who they are, will be reflected across everything that Riot makes. Getting to that consistency No tak, no to słyszałem o tym właśnie, że niektóre jakieś historie, które były, one nie były w kanonie jakby League of Legends, tylko były jakimś takim osobnym bytem czy coś, albo nie miało znaczenia w kanonie, że jest to takie właśnie, trochę się można było pogubić w tym, co jest legitne, co nie jest legitne, ale okej. state is not going to be a sudden flip of the switch, but a gradual process. This doesn't mean we're going to go back to retcon every champion or story we've told, but every time we touch a part of the League universe, we're going to take a beat to ask ourselves where the inconsistent threads are and work towards weaving them together so the world makes sense. This is going to take time, and we believe the payoff for getting this right will be absolutely worth it. Okay, I'm going to hand things back to Andre and Jeremy so they can talk about what this specifically means for League. No dobra. We're really excited to pull all the different threads of storytelling across Runeterra together over time, so that we've got one shared, consistent canon. So let's talk about some examples of that. The moments shown in past season start cinematics, like Awaken, for example, those have often felt like they should be canon, and some of them are fully consistent with the wider world, but some of them aren't. Going forwards, including the upcoming cinematic in just a few months, we're going to be making sure that they're an integrated... Kurde, mam nadzieję, że na start następnego sezonu, no ten cinematic, który wypuszczą w styczniu, no musi być dobry. Jakby, no Riot nie może sobie pozwolić na to, żeby następny start sezonu nie rozjebał. Po prostu muszą taki dać cinematic, 10-minutowy czy coś, nie wiem, naprawdę, no, muszą po prostu odrobić za ten rok. Musi być konkret. Ma być bardzo dobry. part of our world and storytelling. Skarner's update early next year is another good example. Okej, wczesny. Skarner's Dobra. old lore, and that of a few other associated champions, doesn't mesh with the creation of Hextech revealed in Arcane. No, tam właśnie w ogóle historia Skarnera chyba jest taka, że jego ludzie byli wybijani po to, żeby pozyskiwać Hextech, nie? Coś takiego było chyba, jakaś taka historia. I że Skarner, no nie był zadowolony z tego. Jakoś coś tak słyszałem. Which is the origin for Hextech and the unified canon going forwards. So we're going to be making updates over time as a result to make sure that champions like Skarner, Seraphine and Camille are well integrated and well connected to the rest of Runeterra. Ale to ciekawe, czy będą przepisywać, bo może będą zmieniać historię teraz. O, może. Może. No ciekawe. So they can be part of that larger, wider shared storytelling. The upcoming Forge game, Song of Nunu, is worth highlighting as well. It's canon, offering some insight into part of the Freljord, particularly Nunu, Willump, and Braum. Now, Spoko. some of you might also be wondering about some of the ways we used to tell stories previously. Short stories in particular are something we've deliberately moved away from. Short stories were an effective way to dig into character backgrounds more deeply when we didn't have other ways of doing so. But they've also always been a very niche experience that most players just never engaged with. No, to jest prawda. Mało kto się zagłębia w te wszystkie rzeczy. No ja też gram 13 lat w tę grę, a większości historii nie znam. Wiadomo, no niekiedy się Marweka obejrzy, coś tam się posłucha, coś tam się dowie i sobie pomyślisz, ty, fajne. Ale no problem jest taki, że też zawsze nie wiadomo, gdzie czytać te wszystkie historie tak naprawdę. Nie wiem, to by trzeba było zebrać stary w jakąś książkę po prostu. Seria książek. Po kolei, w jakiejś takiej, wiesz, fabulce. To by było. To by było dobre. Może kiedyś. So we're focusing instead on storytelling through other mediums, ones that also let us flesh out characters and the world,
but do so while resonating with more of the wider player base. Switching gears a bit, earlier this year we announced we'd be adding an option to choose the language you play League in. It's taken us a little bit longer than we initially estimated, but I'm happy to share that the current plan is for this feature to go live in November. Okej, to Our zaraz. main goal with this was to help League players play in their preferred A to jest aż taki ten problem? Rzeczywiście? Nie wiem, w sumie. language that wasn't included in their regional download. That means you'll be able to choose from one of the 21 languages we support in the Riot client, and that will change both your in-game and around game text. After you select your language, you'll download the language pack for each language you choose. These are around 2 gigabytes of space with all the voice files, Okay. so just be mindful of your hard drive space. We also want to talk a bit about the Blue Essence Emporium. On the positive side of things, it came back recently after a bit of a hiatus. No. But on the negative side of things, we had some issues with it, both its technical functionality and with what was available being more limited than past Emporiums. So, we're going to be bringing it back in Oh. December, with the full range of Emporium eligible chromas, not just the half-year version. And other content will also be returning, specifically mystery icons, mystery wards, mystery gifting, and 50% off rune pages. Strony na runy. Czy ktokolwiek jeszcze kupuje strony na runy? Czy ktokolwiek z was kupił stronę na runy? Po co to jest w ogóle? Kiedyś, jak były stare runy, to się opłacało mieć strony na runy. Ale teraz to nie ma sensu kompletnie. Jak dla mnie to powinni to darmowe zrobić, albo za Blue Essencji dodać, czy coś, nie wiem. No nie wiem, no nie ma sensu w ogóle. A czy jak już ktoś nie ma co robić po prostu z esencjami, to można sobie to kupić. Ale no nie ma takiej potrzeby za bardzo. Now, it's been also a while since we've talked about Quick Play, and we've got a dev blog going live alongside this video with a lot of details, but the short version is we're replacing Blind Pick with Quick Play. It's a queue Blind Pick zamieniają na Quick Play. Okej. designed to get players into game faster and as much as possible on their desired champion and role. How it works is you select champions and roles in the lobby, and you skip champ select entirely to get straight into the game. O! Ciekawe. No ale to nie będzie można w ogóle sobie jakby... No nie będziesz miał, wiesz, kompozycji. Ale w sumie to jest tylko blind pick. Ale nie możesz właśnie za bardzo... No team kompy będą takie totalnie losowe, ale to jest tylko normal, nie? To jest quick play. No w sumie. Quick Play is going to go to PBE around the end of October, and we'll test it there for multiple patch cycles before rolling it out more broadly. Now, that wraps things Okay. up for today. Don't forget to check out the dev blogs, including the champion roadmap. And thank you all so much for listening. Dzięki. Best of luck in your World's Pick'ems. And we'll see you all on the Rift. World Speakem. No niestety, dzisiaj była trzecia pęta i już się okazuje, że nie dostanę punktów za pęty, bo ja dałem 2. Ajajaj. Obejrzyj jeszcze szczególniejsze omówienie Skarnera na YouTubie. Czekaj, bo tutaj jeszcze jest o szybkiej grze, ten artykuł. Ale nie wiem, czy mnie ta szybka gra jakoś tak bardzo obchodzi, szczerze powiedziawszy. Czekaj. 13 nas to obchodzi jakoś bardzo? Bierzesz za czempiona i sobie grasz. Ale rozumiem, że draft nadal będzie, tak? Czyli to jest zamiast blinda. Ja wolę te drafty raczej grać. Kiedyś blindy grałem rzeczywiście, ale później jednak to draftowanie, chociaż ten jeden ban, myślę, że jest spoko. Okej. Dobra, gdzie jest to ze Skarnerem? Gdzieś powinno być pewnie w newsach. Czy na tej stronie Riotowej niekiedy te rzeczy ciężko jest znaleźć tak naprawdę. Song of Nunu. O, dobra. A to jest to, co widzieliśmy. O, tutaj będzie to. To jest ten pierwszy czempion. Spoko, spoko. To jest ten drugi czempion. No i mamy Skorpiona, Skarnera. Ładnie wygląda. Wyglądowo mi się już podoba. Fajnie się prezentuje. No ale czekaj, czy coś będzie o skinach? Nadzianie Skorpiona. No, z tego co wiem, to RK ma być na parę osób niby, że będzie można jakoś tak zagrać, nie?
Na działanie pojedynczego celu za pomocą mechanizmów wskaźnik kliknij można wykonywać lepiej lub gorzej, ale nie ma tu miejsca na duże zróżnicowanie ze względu na samą naturę umiejętności. Postanowiliśmy rozważyć taką wersję nadziania, którego użycie może wzbudzić podziw. Dobra, no to jest chyba właśnie to, że będzie na parę osób można to jakoś zagrać. I to będzie chyba jakoś skillshotem, nie? Na Twitterze masz skille oprócz erki? Co? O, czekaj, tu jest jakiś link. A, dobra, to w tym, co oglądam. Dobra. Okej. Nowe W Skarnera. Puszcza takie coś. Okej. Puszcza dymy. Damage magiczny. Okej. I daje tarczę? Daje też tarczę. Pewnie jakiegoś slowka też daje? Nie ma chyba dokładnych informacji. Ku Skarnera na odpowiedź na bieżącą sytuację w walce. Skarner odrywa kawałek Summoner's Rift i nosi go ze sobą. Ten moment powinien być wymagający dla Skarnera, by potem jego umiejętność stała się bardzo potężna. Okej. Na kół będziesz rzucał ziemią. Skałą. Spoko. Głaz Skarnera wzmacnia jego ataki podstawowe, ale Skarner może też nim rzucić, aby powodować spowolnienie i duże obrażenia. Jest świetny podczas manewrów oczyszczania i daje mu szansę na dosięgnięcie uciekającego priorytetowego celu. Umiejętność mierzona może wydawać się zbyt elegancka i precyzyjna dla naszego mocarnego potwora, ale wycelowanie tym głazem wymaga użycia całej jego siły. Skillshot, ok. Ale nie ma jakiegoś takiego ładowania czy coś. No dobra. Umiejętność Skarnera jest szczególnie chwytliwa, przynajmniej jeśli chodzi o jego wrogów. Skarner stale nabiera prędkości ruchu przy ograniczonym sterowaniu i stara się wpaść na swój cel. Jeśli znajdzie cel do schwytania, to ma krótkie okienko na to, by przyprzeć go do ściany w celu ogłuszenia i zadania dodatkowych obrażeń. Dla Skarnera ukształtowanie terenu jest jedynym rodzajem sugestii, więc jeśli trzeba, założy wszystko, co oddziela go od celu podczas działania tej umiejętności. O! Taka trochę Erka Sayona? Coś tego? Dobra, ciekawe jak to się będzie jak tym się steruje. Ale spoko, odpalasz coś, zgarniasz chłopa i go do ściany. No, motyw jest fajny. Tylko no pytanie, wiecie, jakie cooldowny, jaki damage, itp., itd., nie? I właśnie, przez ścianę jeszcze przechodzi. Też mocne. I od razu jeszcze kamyk złapał, jak wszedł w ścianę. Okej. Ty, no ciekawe. Spoko. No i tyle. Fajnie ten Skarner wygląda, ale nie pokazali erki. No ale erkę kiedyś pokazywali, że można było parę osób nadziać na ten kolec, nie? No ciekawe. Pytanie, co ma na pasywce też? No bo teraz pasywką były te, wiecie, te obeliski, nie? No to teraz coś innego trzeba będzie zrobić. Pytanie, co? Ale spoko, fajnie wygląda. Ale to dopiero za 3 miesiące jakoś. Więc jeszcze troszkę trzeba poczekać. Ale tyle. Spoko, fajnie. Pogadali. 2 czempiony zapowiedzieli. Tylko też pytanie, kiedy te czempiony będą. Ale jeden ma być chyba w tym roku jeszcze. I dopiero na następny... chyba na następny sezon kolejne mają wychodzić. No bo nie wydaje mi się, żeby w 3 miesiące się zmieścili z 2 czempionami chyba, nie? Chyba. Tak myślę. No ale tyle. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie, jak wam się podoba. Czy fajny Skarner, czy fajne nowe postacie zapowiedzieli. I tyle chyba. No i z tym lorem. No bo też z lorem spoko. Czy ten quick play kogoś obchodzi? Czy fajnie, czy nie fajnie? No to, że niebieska esencja wraca w grudniu, też fajne. W grudniu też wraca Arena, wraca w grudniu też jak coś. I 24 października również wraca Nexus Blitz, którego też chwilę nie było na serwerach. Także też jak coś, jeśli macie chętkę, to sobie pograjcie. Tyle. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Miłego dzionka życzę.